Paul Tares, Stefan Peter Hansel, Alessandro Botturi, a w Polsce Kaddafi czy Endurak 666. Słuchajcie, ci goście się nie mogą mylić. Tenera 700 to prawdziwa ADV-owa legenda. Przed Wami prezentacja najnowszego jej modelu. Oglądajcie. Witamy na kanale Mototalks, ja mam na imię Andrzej i przed nami gorąca premiera, czyli najnowsza edycja Tenery 700, czyli motocykla uwielbianego i kochanego jako motocykla do bólu poprawnego i bardzo cenionego przez użytkowników bardziej profesjonalnych, ale również użytkowników bardzo amatorskich. Słuchajcie, przed Wami najnowsza odsłona tego właśnie egzemplarza. Wiele osób oceniało tę maszynę jako maszynę, która nie zmieniła się bardzo mocno, że jest to tak zwany lift, bardziej zmiana owiewek niż jakieś specjalne zmiany techniczne w tym motocyklu, ale oczywiście dużo osób też uważało, że po co zmieniać coś, co jest tak bardzo dobre i bardzo poprawne. Choć oczywiście Tenera od 2019 roku jest już z nami i oczywiście troszkę się opatrzyła. Jej sprzedaż również widać, że troszeczkę spadła, ponieważ konkurencyjne firmy cisną na maksa, Chińczyki cisną na maksa, żeby ten rynek ADV zdobywać, więc Yamaha też swoją Tenerę odświeża. Ale czy jest to zmiana tylko i wyłącznie wizualna, czy również techniczna? Przybliżymy Wam w tym odcinku. Co ciekawe, silnik CP2, który jest znany i lubiany i kochany, który w poprzednim modelu był żywcem wyciągnięty z MT7. W tym modelu tak nie do końca jest. W tym modelu Yamaha się postarała dużo bardziej i wprowadziła pewne zmiany co do silnika z bieżącej MT-07, a o tych zmianach powiemy Wam na koniec odcinka. Natomiast oczywiście tutaj szybko wtrącę swoją wzmiankę, czyli zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do klikania, do zostawiania dzwoneczka, a jeżeli szukacie swojego motocykla, to zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu. A więc do rzeczy. Tenera 700 model 2025. Po 6 latach pojawia się nam nowa, odświeżona wersja. Tak jak wspomniałem, nie jest to spektakularna zmiana, ale oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że maszyna się zmieniła. Co do podstawowych zmian, elektronika. To, na co wszyscy czekali, o co wszyscy pytali, dlaczego Tenera 700 nie ma kontroli trakcji, nie ma trybów jazdy itd. Otóż sprawcą zamieszania jest przepustnica elektroniczna, która wcześniej była na linki. No i to eliminowało możliwość stosowania tego typu rozwiązania. W tym modelu mamy przepustnicę elektroniczną, czyli dochodzą nam dwa tryby jazdy, dochodzi nam kontrola trakcji, no i oczywiście możliwość zamontowania quick shiftera, który będzie działał w górę oraz w dół. Poza tymi zmianami mamy również nowy wyświetlacz. Wyświetlacz jest większy, 6,3 cala, wyświetlacz TFT, który ma możliwość komunikacji z telefonem komórkowym. Komunikacja w tym modelu poprzednim również występowała, ale była taka bardzo prosta, tak właściwie do końca nieużyteczna. W tym modelu jest to zrobione znacznie lepiej po połączeniu się z aplikacją. Mamy tą komunikację z telefonem komórkowym, czyli widzimy, kto dzwoni. Możemy sobie połączenie odebrać z przełącznika na kierownicy, w interkomie odsłuchiwać, jakby komunikować się z osobą dzwoniącą. Możemy odczytywać wiadomości, SMS, komunikaty, oczywiście po zatrzymaniu maszyny. Możemy również uruchomić sobie nawigację turn by turn, czyli to jest taka bardzo prosta nawigacja, która pokazuje nam skręć w lewo, skręć w prawo i właściwie są to bardzo takie intuicyjne, ale proste rozwiązania. Nie mamy wyświetlanej mapy, która się na tym wyświetlaczu pojawi, a właśnie komunikaty skręć w lewo, skręć w prawo. Oczywiście mamy również możliwość sterowania muzyką, która leci w naszym interkomie z telefonu komórkowego, zmieniamy piosenki ciszej, głośniej, zatrzymanie, wznowienie oraz wyświetlanie prognozy pogody, czyli te wszystkie funkcje, które do tej pory dzięki aplikacji MyRide można było w tym pojeździe wyświetlać. Więc komunikacja, elektroniczna przepustnica. Idąc dalej, zmiana przełączników na kierownicy. Tutaj dochodzi nam ten styl, który jest stosowany w MT9 z zeszłego roku, czyli aktualnie i w Tracerze, i w 7, czyli oczywiście sterowanie za pomocą tego joysticka. Kierunkowskazy, które się automatycznie wyłączają. Działa to tak, pokrótce przypomnę, włączamy kierunkowskaz i możemy go wyłączyć przez ponowne naciśnięcie. Jeżeli go włączymy i zostawimy, on nam się sam wyłączy po przejechaniu 150 metrów i
15 sekundach. Oczywiście, jeżeli wciśniemy lekko, mamy funkcję autostradową, czyli 3 mignięcia kierunkowskazu. Więc tak naprawdę, jeżeli włączymy kierunkowskaz, zapomnimy o nim, to on się prędzej czy później sam wyłączy. Co do kolejnych zmian, tutaj na tym przełączniku pojawił nam się guzik Mode, czyli mamy tutaj możliwość zmiany trybów jazdy. Zniknęła nam ta wkurzająca rolka, która wkurzała wielu użytkowników. W rękawicy była troszeczkę męcząca, chociaż też pełniła fajną funkcję, więc zmieniło się to na bardzo proste rozwiązanie, więc mamy tutaj zmianę na kierownicy co do przełączników. Jeżeli jesteśmy przy kierownicy, to oczywiście zmiana handbarów. Handbary już są, można powiedzieć, nowocześniejsze z tym jakby malowaniem w danym kolorze w zależności od egzemplarza motocykla. Oraz tutaj coś, co wielu użytkowników ceniło w pierwszym modelu Tenere 700, a później hejtowało w kolejnych edycjach Tenere 700, czyli guzik ABS. Guzik ABS początkowo wyłączał ABS, później tylko włączał ABS, a aktualnie ABS wyłącza i włącza, więc można faktycznie przez dłuższe przytrzymanie tego guziczka ABS wyłączyć. Dodatkowo po prawej stronie wyświetlacza doszło nam gniazdo USB-C. Jeżeli jesteśmy już w tym miejscu, to pokażę Wam wyświetlacz. Nie wiem, jak w tym słońcu będzie to widoczne, ale ten wyświetlacz jest bardzo dobrze zrobiony, czyli nie powinno być tutaj problemu z widocznością przy mocnym słońcu. Tematy są bardzo zbliżone. Temat street jest praktycznie bliźniaczy jak w modelu poprzednim, ale jest to bardziej czytelne, jest to większe. I tu pokrótce Wam pokażę. Przytrzymujemy sobie ten guziczek i wchodzimy sobie w opcję ABS Off. Więc ABS jest całkowicie wyłączony, a za pomocą tego guziczka, za pomocą guziczka Mode wyświetlamy menu, które pozwala nam zmieniać dwa tryby jazdy. Tryb Power 2 Explore lub Power 1 Sport. Jeżeli chodzi o różnice w tych mapach, tryb Sport to tryb, który ma szybciej otwierać przepustnicę, czyli z niskich obrotów maszyna ma być bardziej zrywna, bardziej dynamiczna. Jest to troszeczkę takie oszukane, ponieważ tak naprawdę w obu tych trybach moc jest identyczna, ale w trybie Sport on ma być zrywniejszy z niskich obrotów. Tryb Explore ma być, powiedzmy, dla osób początkujących, dla osób nieznających motocykla, które nie czują się jeszcze super pewnie w terenie, więc w tym terenie ten motocykl to mocą nie zaskoczy i będzie to reakcja na pewno bardziej przewidywalna. Co do ABS-u, oczywiście przytrzymanie joysticka w dół przez dłuższą chwilę wyłącza nam pierwszą funkcję, czyli Rear ABS Off, wyłączenie ABS-u na tylne koło, na przednim kole cały czas ABS działa, przytrzymanie ponowne wyłącza nam ABS całkowicie. No i tutaj oczywiście kontrola trakcji, przytrzymujemy dłużej i oczywiście kontrolę trakcji również wyłączamy. Tutaj za pomocą tego guziczka pojedyncze wciśnięcie włącza nam te funkcje z powrotem. No i też oczywiście pewnie zastanawiacie się, jak to jest zrobione, to Wam szybciutko zaprezentuję. Po wyłączeniu tych funkcji i zgaszeniu zapłonu niestety wraca to do fabrycznych ustawień, czyli do włączonego ABS-u i włączonej kontroli trakcji. Prawdopodobnie można to obejść przez gaszenie motocykla za pomocą bocznej nóżki, ale tego jeszcze nie wiemy. Przechodząc dalej do menu, mamy te dwa tematy wyświetlacza. Przyłączamy sobie Explorer lub Street. Explorer wygląda tak, właśnie ten obrotomierz w tej górnej pozycji. Tutaj, tak jak wspomniałem, telefon, wiadomości, przy połączeniu z telefonem komórkowym jest to widoczne, turn by turn, czyli nasza nawigacja, muzyczka, prognoza pogody i ustawienia, więc menu dalej bardzo proste, choć na pewno dużo bardziej rozbudowane. Tyle. Wychodzimy. Jeżeli chodzi o elektronikę, wydaje mi się, że tutaj w zupełności wystarczające. To też nie ma być motocykl, który ma być przesadnie napchany elektroniką, bo ma być to dalej Tenera, która przede wszystkim ma fajnie, przyjemnie jeździć, a nie ma być jakby komputerem czy tabletem, który nam zapewnia rozrywkę podczas jazdy, bo jakby nie o to w tym motocyklu chodzi. Przechodzimy do zmian wizualnych. Przednia lampa oczywiście zmieniona, jest to lampa troszkę szersza, ale bardziej spaczona i dalej w tym samym stylu, czyli dwie soczewki odpowiedzialne za światła mijania, dwie soczewki odpowiedzialne za światła długie i oczywiście pozycja pojawiła się nam tutaj w tych dolnych lampach. Patrzcie, wycięli te LEDowe pasy, które wcześniej były, więc jakby ta zmiana tutaj też jest widoczna. Przednia owiewka została też zmodernizowana.
Mamy teraz jednolitą owiewkę, która jakby zasłania nam tą przednią część motocykla. Nie ma tego podziału na dwie boczne oraz na centralną, tylko jest ta całość. Tu na pewno miłośnicy AliExpress będą trochę narzekać, że nie możemy już tej szyny zastosować, która powodowała regulację tej centralnej części. Natomiast oczywiście szyby akcesoryjne po prostu i szersze, i wyższe szyby będą tutaj musiały być zastosowane. Przechodzimy sobie dalej w centralną część motocykla, a mianowicie zbiornik paliwa. Oczywiście zbiornik paliwa przekonstruowany, dalej mamy tutaj 16 litrów. Korek wlewu paliwa jest już z zawiasem, więc na pewno nam ten korek nigdzie nie ucieknie. Zbiornik przeprojektowany, poszedł trochę do przodu, poszedł troszkę w dół, no i jakby zwiększyła się przestrzeń na nogi, zwiększyła się przestrzeń dla użytkownika. Tutaj mamy więcej miejsca, więc ta praca na motocyklu jest lepsza, jest przyjemniejsza, jest bardziej swobodna. Poprawiło ten komfort jazdy na tym motocyklu, poprawiło troszeczkę ten środek ciężkości. Natomiast dalej ten zbiornik, powiedzmy, no nie jest tak jak w KTM-ie, że mamy go tutaj, tylko dalej jest tutaj, więc przy, powiedzmy, większej prędkości i takim mocnym dohamowaniu i mocnym chęci złożenia motocykla w zakręt, jednak musimy tej siły użyć więcej, no i o tym pamiętać, że to paliwo się tutaj znajduje. Ale na pewno jest poprawa względem poprzedniego modelu, to wyważenie od razu jak na maszynę siadamy, czujemy tutaj, że jest tego miejsca więcej i to wyważenie tego motocykla jest przyjemniejsze. Podniesienie z tej nóżki nawet już pozwala odczuć, że ten motocykl wydaje się lżejszy. Kanapa. Kanapa jednoczęściowa, kanapa jednolita, dwumateriałówka, fajnie jak w motocyklach enduro. Ta powierzchnia tutaj gładka, tutaj chropowata, żeby to trzymanie było lepsze. No i tego miejsca tutaj jest więcej. I jak zwykle w tenerach pierwsze wrażenie jest takie, że Boże, jaka deska, nie wytrzymam tutaj 100 km, ale po 300 km okazuje się, że wcale nam to nie przeszkadza i ta kanapa też dzięki temu, że mamy tutaj dużo miejsca, możemy tą pozycję zmieniać. Ta kanapa jest całkiem przyjemna. Oczywiście, jeżeli ktoś szuka kanapy enduro, no to idzie w kanapę enduro. Jeżeli ktoś szuka kanapy komfortowej, może sobie to zmodernizować po swojemu. Oczywiście ten plastik został zmieniony. Tutaj widzimy taki fajny, charakterystyczny bumerang, więc to zawinięcie plasticzków przechodzi nam na tę stronę. Tył motocykla też zmodernizowany. Nie mamy już tak jak poprzednio jednolitego elementu całościowego, tylko mamy podział, więc jeżeli jest jakiś tam ciapak i połamiemy plastik, no to wymieniamy tylko jedną część, a nie cały ogon. Więc to też jest na plus dla praktyczności motocykla. Co dalej? Jeżeli chodzi o tutaj tę część motocykla, mamy nowe pegi, które wyglądają jak w wersji Extreme, natomiast takimi nie są. Są to pegi, które są ze stali nierdzewnej, nie są to tytanowe pegi i nie mają tak wyostrzonych ząbków jak w wersji Extreme czy w wersji Rally bieżącej. No i te pegi są oczywiście z gumą. To gumowanie poprawia komfort podróżowania. Co ciekawe, jeżeli siedzimy na kanapie, te gumy jakby powodują eliminowanie wibracji, nie czujemy wibracji na nogach. Natomiast jeżeli na tym motocyklu jedziemy na stojąco, to te gumy się nam obniżają, poprawiając nam przyczepność buta z podnóżkiem, więc jest to na pewno poprawa co do tego poprzedniego rozwiązania, które było dość małym podnóżkiem i też oczywiście jakby nie dawało tak solidnego, tak szerokiego podparcia motocykla. Idziemy dalej. Rama. Jeżeli chodzi o ramę, jest to rama bardzo zbliżona na praktycznie tej samej bazie, ale pewne modernizacje tej ramy są. Jeżeli porównalibyście sobie numery katalogowe, to są to całkowicie inne numery katalogowe. Nie ma opcji, żeby przełożyć ramy i tak dalej. I oczywiście to, o co większość z Was jakby pytała do tej pory, czyli ten nieszczęsny element, który jakby przy każdej wywrotce na prawą stronę powoduje podgięcie tłumika. No i oczywiście przy 200 próbie wyprostowania tego możliwość uszkodzenia tego elementu, który jest stałym elementem ramy, więc uszkodzenie tego trójkąta powodowało uszkodzenie ramy, więc tutaj ten problem istniał. Oczywiście ja osobiście się nie spotkałem, żeby którykolwiek z naszych klientów to złamał, natomiast nowy model Tenere 700
Dalej ma w ten sposób zamontowany tłumik końcowy, ale jest to poprawione. W nowym modelu, jakbyśmy podeszli z drugiej strony, jakby i tak to nie będzie widoczne, ponieważ ta modernizacja została zrobiona w mocowaniu tego trójkąta do ramy. Został tam wspornik dodatkowy wspawany, taki trójkąt, który ma poprawić wytrzymałość tego elementu i poprawić jakby unikamy tutaj możliwości uszkodzenia tego elementu. Zostało to zmodernizowane, poprawione, wzmocnione względem poprzedniego modelu, więc na pewno to Yamaha słucha użytkowników, poprawiła to, ale no nie chciała przekonstruować całej ramy od nowa, ponieważ miałoby to no, dość duży wpływ na koszt wyprodukowania motocykla, no i na cenę motocykla, a miał być to motocykl jednak cały czas w miarę budżetowy. Co do zawieszenia, tutaj petarda, też na plus jak najbardziej, czyli zmienione zawieszenie przednie i zmienione zawieszenie tylne. Co do parametrów zawieszenia, zawieszenie dalej 21 cm z przodu i 19 cm z tyłu. Więc tutaj skoki się nam nie zmieniły, ale zmieniło się zawieszenie praktycznie całkowicie. Mamy tutaj zawieszenie już z regulacją napięcia wstępnego sprężyny oraz oczywiście regulacja tłumienia oraz dobicia oraz odbicia. Ale poza tylko i wyłącznie, nie zmieniła się tylko i wyłącznie regulacja napięcia wstępnego sprężyny, tylko w środku całkowicie jest to nowe przeprojektowane zawieszenie. Zawieszenie w Tenerze 700 pracowało dość miękko, ale na takiej twardej nawierzchni pracowało dość tempo. Przy mocnym złożeniu się to wyczuwalne było takie uderzenie, takie nieprzyjemne stukanie, więc no jakby dużo osób na to narzekało, szczególnie osób, które jeżdżą trochę szybciej i które więcej od tego zawieszenia wymagały. W tym motocyklu jest to zrobione, jest to poprawione. Zawieszenie fabryczne ma być bardziej takie progresywne, ma bardziej reagować na tą pracę w różnym zakresie pracy zawieszenia, więc na pewno jest to poprawa in plus. Dla osób początkujących, które cenią komfort, będzie dalej ono pracowało komfortowo, ale dla osób, którym zależy na sportowej jeździe, już nie będzie to zawieszenie tak tłukło i tak dobijało. Co do zawieszenia tylnego, również mamy całkowicie nowy amortyzator. Amortyzator, który ma regulację napięcia wstępnego sprężyny, czyli jest zbiorniczkiem gazowym. Oczywiście podobna regulacja górna i dolna, czyli tłumienie oraz dobicie. Ale to, na co też wiele osób na początku zwracało uwagę, kiwaczka. Patrząc na ten motocykl sobie z profilu, dużo osób mówiło, że kiwaczka jest najbardziej wystającym elementem tego motocykla, więc będziemy zahaczać tą kiwaczką o progi zwalniające i tak dalej, tak dalej. Też oczywiście wiele komentarzy, nigdy się to nie zdarzyło, no ale faktycznie ta część jakby wystawała bardziej od płyty, no i mogła takie robić wrażenie. W tym motocyklu kiwaczka została przeprojektowana, jest ona teraz troszeczkę bardziej zaokrąglona i nie jest już najniżej położonym punktem motocykla. Dodatkowo łączenia kiwaczki i wahacza też zostały przeprojektowane, zostały zmienione. Ma to wpłynąć na lepszą pracę zawieszenia, ale też zwiększenie tego prześwitu. No i oczywiście troszkę uspokojenia tych hejterów, którzy narzekali na ten element i dokupowali specjalne osłony kiwaczek, które w terenie miały tą kiwaczkę chronić, więc tutaj już takiej możliwości, już takiej potrzeby nie ma. Będzie to działało znacznie lepiej. Idąc dalej, przechodzimy sobie do serducha tego motocykla, czyli do silnika CP2. Tak jak wspominałem na początku filmu, silnik CP2 jest w modelu 2024 i poprzednich właściwie żywcem wyciągnięty z MT7 i wsadzony do nowego, do Tenery 700. W przypadku tego modelu już Yamaha poczyniła większe jakby ruchy i bardziej przyłożyła się do dostosowania tego silnika do modelu Tenery 700, czyli skrzynia biegów została przeprojektowana. A o co chodzi? Nie chodzi tutaj o jakby ilości zazębień czy jakby przełożenia trybów skrzyni biegów, ale mamy tutaj zmienione boczne powierzchnie jakby kół zębatych. Mamy większą ilość kłów
oraz większą ilość otworów do trybu, czyli powoduje to znacznie bardziej miękką i bardziej płynną pracę skrzyni biegów. Te biegi zazębiają się dużo lepiej. Bywają sytuacje, gdzie te biegi się nie zazębią i dość charakterystyczna praca silnika CP2 powodowała, że na przykład drugi bieg trzeba było wbić dość topornie, dość mocno. Zdarzały się też te międzyluzy, te biegi po prostu nie zatrybiały. Tutaj właściwie lekkie cyknięcie dźwigni zmian biegów powoduje, że ten bieg się sam dopina, że ten bieg wskakuje na swoje miejsce i lekkie dotknięcie dźwigni zmian biegów powoduje, że bieg nam wskakuje. Dlaczego jest to robione? Dlatego, że bardzo często użytkownicy korzystający z butów offroadowych, butów o wyższym podbiciu, gdzieś tą dźwignię przerzucali, no i w tych butach to czucie było znacznie gorsze. A żeby to poprawić, został tutaj zastosowany ten zabieg z modernizacją skrzyni biegów. Nawet w butach offroadowych przy podniesieniu dźwigni biegów lekkie cyknięcie w dźwignię powoduje dużo przyjemniejszą i lepszą pracę skrzyni biegów. Oczywiście sprzęgło zostało też tutaj zmodernizowane. Mamy tutaj sprzęgło antyhoppingowe, więc też redukcja biegów w zakrętach będzie tutaj pomagała nam w lepszej pracy tego zawieszenia. Co ciekawe, silniki niby te same, ale jeżeli przejrzycie sobie katalog części, to wszystkie numery katalogowe zostały zmienione. Tak naprawdę wygląda na to, że cały silnik został przeprojektowany, czy materiałowo został zmieniony, czy nawet jakieś pewne zmiany już czy w tłokach, czy w wale korbowym zostały poczynione. Nie rozbieraliśmy, więc nie wiemy, natomiast po prostu Yamaha tutaj przyłożyła się. Jest to jednak motocykl poprawiony pod wieloma względami. Co ciekawe, zmieniła się również, uwaga, pozycja jakby dźwigienki wysprzęglika. Tutaj oczywiście często przy butach wysokich były problemy ze zmieszczeniem się w tej przestrzeni. Tutaj bardzo często klienci tym butem dotykali do tej dźwigienki sprzęgła. W nowym modelu jakby Yamaha już pomyślała o tym, aby w tym motocyklu móc się jakoś lepiej odnaleźć, móc lepiej się wpasować i ten element przesunęła z tego miejsca w to miejsce, czyli mamy tutaj znacznie więcej przestrzeni. Silnik zrobił się węższy dzięki temu. Mamy znacznie więcej miejsca na nogi od strony dźwigni hamulca. Ta linka została przerzucona w inne miejsce, więc zostało to zmodernizowane pod potrzeby użytkownika. Podobnie z tej strony też jakby w tym motocyklu, czy ta owiewka została zmieniona, też na tym motocyklu czujemy się troszkę czujemy, że tego miejsca jest troszkę więcej. Co do parametrów motocykla, oczywiście elektronika, inne zawieszenie i tak dalej. Motocykl nam delikatnie przytył, mamy tutaj 208 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, więc mamy tutaj różnicę 4 kg. Natomiast oczywiście każdy użytkownik Tenery doskonale wie, że te kilogramy nie do końca trzeba brać tak jakby na poważnie, bo jest to jednak motocykl. No nie jest to 130-konny Adventure, przepraszam, 130-kilogramowy Adventure, który jest ultra lekki. Jest to Adventure, który waży ponad 200 kg i często jest ta przepychanka, 2 kg tu, 2 kg tu, ale i tak często klienci montują sobie gmole, montują sobie stelaże do kufrów i tak ten motocykl tyje. Nawet potrafi i po 20 i po 30 kg masy przybrać, więc tak naprawdę te parę kilogramów nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ten motocykl prowadzi się teraz znacznie lepiej, prowadzi się znacznie przyjemniej, no i jakby w tej kwestii uniwersalności jeszcze zyskał. Co do wersji, które w tym roku będą wypuszczane, mamy oczywiście dwie wersje kolorystyczne wersji podstawowej i dwie wersje wysokościowe każdej z tych motocykli. Mamy wersję podstawową, która ma kanapę na wysokości 935 mm, przepraszam, oraz wersję low, czyli wersję o 2 cm obniżoną. Nie jest to, uwaga, wersja obniżona kanapą, czy kiwaczką, czy łącznikiem amortyzatora, łącznikiem wahacza z kiwaczką, tylko zawieszeniem. Zawieszenie jest po prostu o mniejszym skoku, czyli jakby zmieniony skok zawieszenia powodował, że całość motocykla nam przysiadła, ale też, uwaga, jest zmieniona nóżka boczna, która jest po prostu krótsza. I tutaj dzięki temu motocykl nie stoi nam bardzo pionowo przy tym maksymalnym obniżeniu, ponieważ jeszcze wersję low możemy dodatkowo obniżyć
o dodatkowe 3,5 cm za pomocą zestawu obniżającego, czyli niska kanapa plus zestaw kiwaczki, więc wersja low również jest do obniżenia. No i oczywiście w salonie wybieracie sobie, którą wersję chcecie. No podejrzewamy, że jednak te 3/4 zainteresowania to będzie wersja standardowa, a wersja low to bardziej dla osób, które jeżdżą turystycznie, często potrzebują gdzieś tam tego stabilnego podparcia w mieście, jeżeli jesteśmy zapakowani w kufry i tak dalej. Oraz pojawi się wersja Railing, będzie to odpowiednik Tenery Extreme, czyli lepsze zawieszenie, czyli płyta pod silnik, już w tym roku bez akrapa, natomiast piękne malowanie, więc ta wersja z wysokim błotnikiem no na pewno będzie bardzo ceniona i bardzo, bardzo charakterystyczna. Co do naszego unboxingu, szybkie sprostowanie, jeżeli chodzi o kraj produkcji. Bardzo przepraszam, nie są to Włochy, a jest to Francja. Projektowany ten motocykl był w centrum projektowym we Włoszech, stąd moje przejęzyczenie. Słuchajcie, to tyle co do nowej Tenery. Czekamy na wersję demo, aby móc pojeździć i te informacje sprawdzić i przekazać Wam w praktyce, jak to wygląda. Więc dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia.